Magiczny, klimatyczny, historyczny i niepowtarzalny. Zaskakujący. Jakim miastem jest Lublin? Wszystkiego dowiecie się z naszego filmu, a właściwie z dwóch. Zapraszamy na pierwszy odcinek, w którym pokażemy najbardziej znaną bramę Lublina, także od środka, o tym, co można zobaczyć pod ziemią, ale i z góry, gdzie lepiej się nie potknąć i do jakiego zaułka warto wejść. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Lublin, największe miasto wschodniej Polski. To nie tylko ciekawe zabytki i bogata historia, ale też nowoczesna architektura i niezwykłe miejsca. Nie da się pokazać całego miasta w tak krótkim filmie, więc opowiemy Wam o Lublinie w dwóch filmach. A i tak to nie będzie wszystko, co warto tu zobaczyć. W pierwszej części zapraszamy Was do historycznego centrum, czyli do Starego Miasta. Jego granice przez stulecia wytyczały mury miejskie. Powstały one w czasach króla Kazimierza Wielkiego, na miejscu XIII-wiecznych wałów ziemnych i broniły położonego na wzgórzu staromiejskim miasta, które lokował ojciec Kazimierza, Władysław Łokietek. Mury miejskie, mające ponad kilometr długości, popadły w ruinę w XVIII wieku. Do naszych czasów zachowały się obie główne bramy, krakowska i grodzka, jedna z kilku furt oraz jedna z co najmniej 15 baszt, jakie znajdowały się w obwodzie murów. Spośród zachowanych budowli obronnych najbardziej jest znana brama krakowska, będąca jednym z symboli miasta. To przez nią przechodzą codziennie tysiące mieszkańców i turystów zmierzających do Starego Miasta lub wychodzących z niego w kierunku krakowskiego przedmieścia. Zbudowana w stylu gotyckim w XVI wieku, uzyskała obecny wygląd z ośmiobocznym podwyższeniem. Do początku XVII wieku przed bramą znajdowały się fosa i zwodzony most, które wtedy zostały zasypane i powstał obecny plac Łokietka. Wieżę można zwiedzić. W jej wnętrzu znajduje się Muzeum Historii Miasta Lublina, opowiadające o dziejach miasta od pierwszych osad z VI wieku na terenie dzisiejszego miasta, poprzez kolejne epoki aż do czasów II wojny światowej. Wchodząc krętymi schodami na szczyt wieży, można zobaczyć XVI-wieczny dzwon zegarowy, a poprzez znajdujące się tam okna panoramę miasta. Tuż obok bramy krakowskiej znajduje się fragment murów z jedyną zachowaną basztą obronną. Obok, na murze, można zobaczyć mural z panoramą dawnego Lublina. Widać na niej dobrze nieistniejące mury miejskie, jak i zachowaną do dziś drugą z głównych bram, grodzką. Brama ta znajduje się po drugiej stronie miasta. Mająca swój rodowód w średniowieczu, została poważnie przebudowana w XVIII wieku, prawdopodobnie przez architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Domenika Merliniego. Na pamiątkę tej przebudowy na bramie widnieją inicjały króla, który przejeżdżał wtedy przez Lublin na spotkanie z carycą Katarzyną. O wyprawie tej potem opowiadano, że król wydał 3000 dukatów, podróżował 3 miesiące i widział się z carycą przez 3 godziny. Z bramy grodzkiej jest już tylko parę kroków na zamek, o którym opowiemy w kolejnym odcinku filmu o Lublinie.
Sama brama i okoliczne kamienice znajdują się pod opieką ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN. Ta nazywana często po prostu Teatrem NN lub Bramą Grodzką instytucja jest organizatorem licznych wystaw i wydarzeń poświęconych wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny. Do Teatru NN należy również niezwykła i urokliwa wystawa Teatr Imaginarium. W podziemiach kamienicy położonej przy lubelskim rynku można zanurzyć się w świat legend i opowieści o dziejach miasta. Tysiące figurek, wiele z nich ruchomych, tworzą umieszczony jakby na miniaturowych scenach teatralnych mikrospektakl, ukazujący m.in. legendę o śnie Leszka Czarnego, o lubelskim koziołku, a także przedstawiają historyczne wydarzenia, jak pożar miasta, podpisanie Unii Lubelskiej czy dawny świat żydowskiego Lublina. W podziemiach kamienicy, obok Teatru Imaginarium, znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce. To piwnica pod Fortuną. Nazwa piwnicy związana jest ze znajdującym się na suficie przedstawieniu bogini pomyślności Fortuny. Jej wnętrze zdobią XVII-wieczne polichromie, przedstawienia z księgi Emblemata Secularia. Są to m.in. Rada dla mających zawrzeć małżeństwo, Małpa w kryzysie, Lustro głupio mądrych. To niezwykle rzadki przykład świeckich malowideł ściennych. Piwnica pod Fortuną to nie koniec podziemnych atrakcji Lublina. Kolejną jest mająca 280 metrów lubelska trasa podziemna. Przebiega ona przez 3 poziomy piwnic, w niektórych miejscach na głębokości od 9 do 12 metrów. Pierwsze 2 poziomy piwnic z reguły budowano w obrysie budynków, ale niższe wychodziły poza nie, łącząc się ze sobą. Piwnice te służyły za składy towarów. Tutejsi kupcy uczestniczyli w handlu na przebiegającym przez Lublin szlaku, który ze wschodu między innymi biegł na zachód w kierunku Krakowa i Bałtyku. Część z tych piwnic, które są położone między rynkiem a placem po Farze, znajdują się na trasie turystycznej. Lubelska trasa podziemna to nie tylko spacer po labiryncie lubelskich piwnic, ale także ekspozycja. Są tu m.in. makiety pokazujące, jak z osad położonych na kilku wzgórzach powstał dzisiejszy Lublin. Kulminacyjnym momentem zwiedzania jest ruchoma makieta pokazująca pożar Lublina. Miasto było niejednokrotnie niszczone podczas najazdów ruskich, litewskich, jaćwieckich czy tatarskich, ale równie groźne były wielkie pożary. Makieta ukazuje pożar z 2 czerwca 1719 roku i jest wzorowana na obrazie znajdującym się w kościele dominikanów. Według tradycji procesja z relikwiami Świętego Krzyża miała doprowadzić do cudu i pojawienia się deszczu, który ugasił pożar. Pożar z 1719 roku jest najsłynniejszy, ale również wcześniejsze były niszczycielskie. Podczas jednego z nich płomienie strawiły większość drewnianej zabudowy wokół pamiętającego czasy Władysława Łokietka rynku. Kamienice, które obecnie możemy podziwiać, powstały po tym tragicznym wydarzeniu. Niektóre zostały odbudowane po II wojnie światowej ze zniszczeń, jakim uległy w czasie niemieckich bombardowań na początku wojny. Wiele z nich wyróżnia się bogatą dekoracją. Nic dziwnego, były zamieszkiwane przez najbogatszych mieszkańców Lublina. Część z nich ma dwudziestowieczne dekoracje sgrafitowe. Widać na nich m.in. poetów Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, a także przedstawienie legendy o Czarciej Łapie.
Niektóre z kamienic oczekujące na remont mają zaskakujące dekoracje. Jedną z najpiękniejszych jest z kolei manierystyczna kamienica Konopniców. W jej wnętrzach podejmowano wielu władców: Jana III Sobieskiego, króla Szwecji Karola XII, carów Wasyla Szujskiego oraz Piotra Wielkiego. Pośrodku niezbyt dużego czworobocznego rynku stoi okazały klasycystyczny budynek Trybunału. Kiedyś to tu stał budynek ratusza, kilkukrotnie przebudowywany. W drugiej połowie XVI wieku swoim wyglądem przypominał ratusz zamojski. Gdy do budynku przeniesiono Trybunał Koronny, czyniąc z Lublina jedno z najważniejszych miast Rzeczpospolitej, dawny ratusz został rozbudowany i ostatecznie przebudowany do obecnej klasycystycznej formy przez Domenico Merliniego. Obecnie w budynku mieści się sala ślubów i to właśnie tutaj zaczyna się lubelska trasa podziemna. Wyjście z trasy podziemnej znajduje się przy innym placu, placu Po Farze. W przeciwieństwie do rynku, który był placem targowym, z jarmarkami słynnymi na całą Europę, na które przybywali kupcy niemieccy, włoscy, szkoccy, moskiewscy, ormiańscy i perscy, plac Po Farze powstał w wyniku wyburzenia w XIX wieku jednej z najstarszych i najważniejszych świątyń Lublina – kościoła farnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Według legendy jednej z pokazanych w Teatrum Imaginarium, murowana świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku, na miejscu, gdzie pod dębem we śnie ukazał się księciu krakowskiemu Leszkowi Czarnemu Archanioł Michał, obiecując zwycięstwo nad wrogiem. To właśnie książę miał w podzięce za zwycięstwo ufundować kościół farny, który w XV wieku otrzymał bardzo wysoką wieżę. Przez 4 wieki wieża ta stała się bardzo charakterystycznym elementem w panoramie miasta. Na początku XIX wieku fara znajdowała się w złym stanie technicznym, co dało powód władzom rosyjskim do jej ostatecznej rozbiórki. Wyposażenie kościoła trafiło do innych lubelskich kościołów, a plac powstały po jego rozbiórce z czasem nazwano Placem Po Farze. Na początku XXI wieku odsłonięto zarysy kościoła, a o tym, jak wygląda, można przekonać się na dawnych rycinach i oglądając model umieszczony na placu. Sam plac to obecnie miejsce spacerów oraz punkt widokowy na zamek i wzgórze Czwartek. Przy placu Po Farze stoi związana z nieistniejącą już farą dawna plebania. W XIX wieku trafiła ona w ręce żydowskie i pełniła rolę sierocińca, a w czasie II wojny światowej była też siedzibą Judenratu. Część Starego Miasta w czasach niemieckiej okupacji znajdowała się w obrębie getta. Przypominają o tym tablice na budynku i tabliczki na bruku. Więcej o bogatej historii lubelskich Żydów opowiemy w kolejnym odcinku filmu o Lublinie. O ile niszczejący kościół farny nie doczekał się remontu w XIX wieku, o tyle w XXI wieku odnowiono pobliski kościół i klasztor ojców dominikanów. O obecności dominikanów w Lublinie w drugiej połowie XIII wieku dowiadujemy się z chronologii powstawania klasztorów sporządzonej przez Bernardo Guy. Pamiętacie postać inkwizytora z powieści Imię Róży i jej ekranizacji? Tak, to właśnie on. Na miejscu powstałego razem z klasztorem kościoła król Kazimierz Wielki ufundował gotycką świątynię pod wezwaniem świętego Stanisława. Obecny kształt budowla zawdzięcza XVII-wiecznej przebudowie po pożarze. Remontowany od ponad 30 lat klasztor i podniesiony do rangi bazyliki mniejszej kościół są jednymi z najcenniejszych budowli Starego Miasta.
Bazylika w stylu renesansu lubelskiego ma wnętrze, które zachowało elementy gotyckie, ale wyposażenie pochodzi głównie z epoki baroku i rokoka, jak dwie ambony. Czy klasycyzmu, jak główny ołtarz. Kościół otoczony jest licznymi kaplicami, spośród których wyróżnia się późnorenesansowa rodu Firlejów, wzorowana jak wiele innych w tym czasie mauzoleów na wawelskiej kaplicy zygmuntowskiej. Do 1991 roku w kaplicy znajdowała się jedna z najważniejszych relikwii – cząstka Krzyża Świętego. Sprowadzona do Lublina w czasach Kazimierza Wielkiego lub Władysława Jagieły, została ukradziona wraz z 17-kilogramowym relikwiarzem. Po dziś dzień nie została znaleziona. Od czasu do czasu pojawiają się nowe hipotezy, co się z nimi stało. Jedna z nich mówiła o kradzieży na wschód i relikwia podobno miała znajdować się na pokładzie zatopionego przez Ukraińców rosyjskiego krążownika Moskwa. Obecnie w kaplicy firlejowskiej umieszczony jest nowy relikwiarz z inną cząstką Krzyża Świętego, podarowaną z Holandii. Do kościoła przylegają niedawno odnowione budynki klasztorne, w których znajduje się m.in. skarbiec oraz sala Unii Lubelskiej. Według tradycji w tej sali miało dojść do zaprzysiężenia Unii Polski z Litwą, choć sam dokument został podpisany na lubelskim zamku. Okolice klasztoru i kościoła dominikanów to malownicze uliczki wiodące na rynek, plac po farze oraz w kierunku wieży trinitarskiej. Zmierzając w stronę wieży, warto zatrzymać się przed Teatrem Starym. W tym XIX-wiecznym budynku na początku ubiegłego stulecia uruchomiono pierwsze kino w Lublinie, jedno z pierwszych na terenach zaboru rosyjskiego. Zbliżając się do wieży trinitarskiej, należy uważać, aby nie potknąć się o kamień nieszczęścia. To podobno podstawa pod pień katowski, na którym ścięto niewinną osobę i stąd kontakt z kamieniem przez dotknięcie ręką czy nogą przynosi nieszczęście. Krąży wiele mrocznych historii o ludziach, których los nie oszczędził, ale ponieważ nie kręcimy horroru, najlepiej usłyszeć je osobiście od lokalnego przewodnika na miejscu. Wznosząca się obok 60-metrowa wieża trinitarska powstała w miejscu skromnej furty kolegium jezuickiego. Pod koniec XVII wieku została ona przekształcona w dzwonnicę. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie w 1819 roku prawdopodobnie przez słynnego włoskiego architekta Antonio Coraziego. Wewnątrz wieży mieści się Muzeum Archidiecezji Lubelskiej z ciekawymi zbiorami sztuki sakralnej z jej obszaru. Jest też wystawa poświęcona historii samej wieży, nieistniejącemu już kościołowi farnemu oraz prezentacja multimedialna. Największą atrakcją wieży jest położony na wysokości 40 metrów taras widokowy. Wystarczy pokonać jedynie 207 stopni, a nagrodą jest jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Tuż obok wieży wznosi się budynek archikatedry, której wieża trinitarska jest dzwonnicą. Archikatedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty powstała na przełomie XVI i XVII wieku jako kościół jezuitów. Barokową świątynię zaprojektowali włoscy architekci Giuseppe Brizio i Gian Maria Bernardoni, budowniczy kościołów, m.in. w Kaliszu, Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Po kasacie zakonu jezuitów kościół na krótko przejęli ojcowie trinitarze, od których przyjęła nazwę kościelna dzwonnica wieży trinitarskiej,
a następnie po krótkim wykorzystywaniu świątyni jako magazynu zboża od początku XIX wieku kościół stał się katedrą nowo utworzonej diecezji. Do wnętrza archikatedry prowadzi klasycystyczny portyk kolumnowy z XIX wieku. W środku zachwycają iluzjonistyczne freski Józefa Meyera, nadwornego malarza króla Augusta III. Poza freskami niezwykle piękny jest ołtarz wykonany z czarnej gruszy libańskiej. Lubelska katedra właściwie znajduje się już poza dawnymi murami, ale stąd warto jeszcze raz wrócić do Starego Miasta i wczuć się w jego klimat, przejść się malowniczą uliczką ku Farze, albo spacerując ulicą Grodzką unieść głowę ku górze, gdzie na linie balansuje postać nawiązująca do bohatera sztukmistrza z Lublina, Isaaca Bashevisa Singera. Tu kończymy pierwszą część naszej opowieści o Lublinie. W drugiej opowiemy Wam m.in. o lubelskim zamku i o tym, co warto w nim zobaczyć. O świecie lubelskich Żydów. O dawnych i współczesnych punktach widokowych. Udamy się w podróż w czasie i przestrzeni z dawnymi widokami miasta, ale także na obrzeża miasta, by zobaczyć jeden z najciekawszych polskich skansenów. Zanim się jednak pożegnamy, na zakończenie pierwszej części zapraszamy na wieczorny spacer po Starym Mieście, by raz jeszcze poczuć urok i magię Lublina, który bardzo polubiliśmy. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. W opisie filmu znajdziesz też linki do innych miejsc, w których nas znajdziesz. Do następnego odcinka. A Tobie podoba się Lublin? Zostaw komentarz pod tym filmem.